Dobra muza, trzeba się z rana obudzić. Cześć, cześć, Bartek z tej strony. Czekajcie, wyłączę. Jestem, tak mi te białe rękawiczki przypomniały dyskoteki w latach 90. techno, gwizdek w usta, rękawiczki, jedziemy. Witam, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Nagrywam w piątek, humor dobry, bo piątek. Pacjent, nie wiem czy widzicie, pewnie nie widzicie, coś z nim jest nie tak. Saeco, Incanto, popularny model. Coś tu odstaje. A co odstaje? Ano zaparzacz ktoś próbował wyciągnąć. No wtedy, kiedy nie powinno się go wyciągać, czyli zaparzacz nie był w pozycji neutralnej. Strzałka jest tu, ona, żeby go wyjąć, musi być zgrana ze strzałką narysowaną na zaparzaczu. Nie pykło. Zaczniemy od wyszarpania, w cudzysłowie, wyciągnięcia tego zaparzacza. Pokażę wam, jak to się robi, więc zaczynamy nową naprawę. Zapraszam. Co zrobić w przypadku, gdy tak się zdarzyło? Bo to się może zdarzyć w dwóch przypadkach. Pierwszy. Źle włożymy zaparzacz, górą czujnik w środku złapie, a dołem jest niedociśnięty i on jak ruszy, to się wypręży i zatnie. Drugi, tak obstawiam, że tu było, bo on aż tak by się nie zaciął. Ktoś po prostu albo zabrakło prądu, a najczęściej ktoś po prostu wyciągnął wtyczkę, czy tu, czy z gniazdka. No i potem, jak nie idzie, to przecież ja nie wyjmę? Ja zawsze wyjmę. Żeby wyjąć zaparzacz, to trzeba wyjąć tackę na bok. No widzicie, że tutaj coś tu się wydarzywszy. Tam w środku jest, zaraz wam to pokażę, kurczę, no z tymi drzwiczkami jest, nie wiem czy to zobaczycie, może tam jest taka śrubka zwana wkrętem i ją trzeba wykręcić. Nie wyszarpujcie na siłę, bo nie dość, że możecie złamać zaparzacz, a najczęściej łamiecie zawór wody, który zaraz ujrzymy. Wiem, że widzicie mój łeb, no ale jak nie spojrzę, to nie odkręcę. Ona jest długa, więc chwilę trzeba pokręcić, słychać, że spadła. I teraz, no jak to zawsze mówię, z wyczuciem. O co chodziło? Odkręciliśmy mocowanie sprzęgła. On był w takiej pozycji, no więc nie było opcji, żeby to wyciągnąć. Niejednokrotnie już miałem, że ktoś rzeczywiście szarpnął. Nie pęka ten element, tylko ułamuje się ten zawór wody. A on może nie jest jakiś bardzo drogi, ale najtańszy też nie jest. Więc nic na siłę, można zadzwonić. Ja nie robię z tego tajemnicy. Ja wam powiem, że przez telefon jak to zrobić, bo no, jakby żadna wielka tajemnica. I jak widzicie, zaparzacz jest prawie zapięty. Odepnijmy go do pozycji neutralnej. Tak jak mówiłem, ten znacznik na żółtym tym kółku plus ta strzałka tutaj, one muszą się zgodzić. Wtedy on jest gotowy do wyjęcia. A ten element idzie tu. A wkręt, nawet jeśli by coś wam nie chciało właśnie wyjść, zawsze, bo on może być w takiej pozycji, w takiej, tylko w takiej wyjdzie bez problemu. No i tu mamy otwór technologiczny, żeby ten wkręt wkręcić. Zróbmy to za pamięci, bo jak zapomnimy i zaparzacz się będzie zapinał, no to może tutaj pyknąć niechcący, coś złamać się. Lewą ręką nie umiem, mimo że piszę lewą ręką, ale leworęczny nie jestem. Nie pytajcie mnie, czemu tak jest? Tak mam od urodzenia. Ale mańkutem takim książkowym nie jestem. Dowiedziałem się, bo akurat kolegi syn miał jakieś tam badania, bo też lewą ręką pisze, że jak się ma takie
pomieszanie z poplątaniem, że lewą ręką piszesz, ale prawą ręką jesz, prawej ręki używasz częściej, prawej nogi. Ja prawonożny jestem. To się nazywa lateralizacja skrzyżowana. Ja to nazywam, że jestem popieprzony, ale jak zwał, tak zwał. Problem z zaparzaczem rozwiązany, ale ten ekspres, no jeszcze odkręćmy, zajrzyjmy do zaworu, bo ja już widzę, że on wygląda źle. 3 wkręty, żeby zdjąć tą osłonkę. Tak właśnie, dla porządku. Kubełek, drugi wkręt, to musimy wyjąć. Taka podkładka. Przy okazji, bo potem mogę zapomnieć, w wielu ekspresach, które do nas trafiają, ludzie nie zaglądają w ogóle do tej komory, nawet jak zaglądają, nie patrzą, jak to wygląda. I tu jest pełno kawy, jak zatka się ta dziurka, no to będzie wam się wylewała woda pod ekspres, bo z zaparzacza zawsze po otwarciu trochę wody pokapie i ona tędy ma spływać do tacki. Natomiast jak się to przepełni, to ona się tędy przelewa, płynie po obudowie i spływa pod ekspres. Ile razy ja miałem, że ekspres cieknie tylko z tego powodu. Wracając do tematu, nie 3 wkręty, tylko 4. Zawsze zapominam o tym, on jest zasłonięty. Jedziemy z nim. Jedziemy z nim. I osłonka wyjęta. I teraz spójrzcie. Tu już widać, że uszczelka przepuszczała. Zaraz go rozbierzemy. Ten ekspres wymaga przeglądu, bo on w ogóle jest cały tutaj już obrośnięty i kamieniem, i kawą. Więc zobaczycie dzisiaj na filmie, jak wygląda przegląd, plus już pokazałem, jak wyciągnąć taki zaparzacz, który jest zacięty i on już sam do pozycji neutralnej nie wróci. Mieliśmy taki ekspres, rozbieraliśmy już taki ekspres, dobieraliśmy się do wylewki na którymś z filmów, gdzieś go tu ujrzycie. Można sobie zobaczyć, więc ja, żeby nie przedłużać, jeszcze tylko wam pokażę tu jakieś, nie wiem co to jest, ale się klei. To chyba jakaś taśma była przyklejona. Więc słuchajcie, wyciągam wszystko. Widać, że ekspres był odkamieniany, jeszcze sekundę zajmę, zanim rozbiorę. Widać, że ekspres był odkamieniany, to zawsze widać po tym śladzie. No ale zbiornik jest brudny. Czyszczenie, filtr 30 września. Filtry są maks na 3 miesiące, taka jest zasada. Wymieniamy go, jak ekspres zaryczy o wymianę, ale wymieniamy maks 3 miesiące. No 30 września, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, połowa. Ten filtr już robi więcej złego niż dobrego. Nie wygląda źle. Może... Matko. Może po prostu ktoś nie wymienił opisu. Słuchajcie, rozkręcam, tak jak mówiłem, widzieliście przed chwilą film, w którym jest pokazane, jak ten ekspres rozkręcać. Nie przedłużamy, sprzątamy i wracam do was, jak to wszystko rozbiorę. Słuchajcie, wszystko porozkręcane. Tu jeszcze zdejmujemy ostatnie elementy. Sądząc po tym, jak wcześniej mówiłem, w jakim stanie jest ten zawór wody, ja ten ekspres chcę cały obejrzeć, a przy Saeco tego typu, czyli Incanto, Lyryka, Philips jest też taki bardzo podobny. Zresztą chyba właśnie Philips był, nie pamiętam, na poprzednim filmie. Ściągamy ten front. I teraz to też już było, więc nie ma tu jakby co drugi raz tego pokazywać. Wyciągamy ekran, a już wam pokażę. I przechodzimy. Ekran to gdzieś z daleka od siebie, bo jak coś na niego upadnie, to będzie kiszka. I teraz słuchajcie jeszcze. Dobra. Ściągamy górę.
Tu wyszło, tu wyszło. Uważamy na wężyk. Tutaj mamy taką gumkę osłaniającą czujnik wody, właśnie pojemnościowy. Ktoś pytał w komentarzach, jak ekspres wykrywa wodę, no to właśnie Saeco ma tu taki czujnik pojemnościowy, bo jak na przykład przyłożycie rękę, to też wykryje wodę w waszych palcach. To jest tu tak ładnie zaplecione, żeby tego właśnie nie wyrwać przy wyciąganiu, ale trzeba na to uważać. Wyplatamy. Ostrożnie, delikatnie i tu jak będziecie wyciągać z tego gniazda, to też tak z czuciem, żeby go nie wyrwać. To na bok. I teraz wam pokażę, bo ja to nazywam, że ten ekspres wyjmuje się ekspres z ekspresu. Więc słuchajcie tak, zaczynamy od wyjęcia klapki do góry na półeczkę i teraz mamy tak, niżej, wyżej. Będę wam teraz pokażę wam, co trzeba wykręcić, a potem to po prostu zrobię. Wyjmujemy przewód jeszcze oczywiście, bo on będzie nam przeszkadzał w rozebraniu tego ekspresu. Tutaj go gdzieś damy. Słuchajcie, te dwie śrubkowkręty, za wysoko jestem, widzę, za nisko. Te dwa wkręty, raz, dwa, trzy, ten, czwarty tu i teraz niżej, z przodu, tutaj, czy gniazdo musimy wykręcać? Nie. Tutaj wylewka i od góry, tu przy młynku. Tu ktoś wkręcił wkręt, tu nie powinno być wkręta, spójrzcie. Mówię o tym. Tu nie powinno być wkręta, bo ten młynek jest w tej chwili sztywno. No ktoś to był, kto nie bardzo ogarnia temat. Tu jest taka dziurka, wiele osób myli, ale tu się nie wkręca, młynek musi pracować. Podejrzewam, że jakbyśmy teraz włączyli ten ekspres, to on cały tak chodzi. A generalnie tego nie będzie i ten ostatni. I zaraz zobaczycie, co się stanie, jak te wszystkie wkręty rozkręcę. Więc tu pewnie Patryk też przyspieszy, bo to jest 5-6 wkrętów do wykręcenia. Więc ja się biorę, a wy patrzycie. Nie wiem, czy mówiłem o tym. Jeśli nie mówiłem, to jeszcze ten musicie odkręcić. Padła do środka, zaraz ją wydostaniemy. I słuchajcie. Ciekawe, ile razy w filmie mówię słuchajcie. Wszystko, co mówiłem, mamy odkręcone. Jeszcze oczywiście sprawdzam. I teraz tak, tu ręka, nie wiem, trzymamy dół, tu łapiemy najlepiej z tej strony i patrzcie, wyjmujemy ekspres z ekspresu. Oho! Oho, jakieś dodatkowe śrubki? Nie. No to na czym ty się trzymasz, skubańcu? Co mi tu ktoś za niespodzianki robi? Być może nie pamiętam, ale wydawało mi się, że tego nie trzeba odkręcać. No ale odkręcić nie zaszkodzi, to tylko 4 wkręty. 2 tu i tu macie otwory technologiczne. Wjeżdżamy przez dziurę, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I tutaj 2. Wy ich nie widzicie, ale jak spojrzycie przez te otwory, to je zobaczycie. No dobra. To zdejmujemy delikatnie. O! Spójrzcie. Mamy to. Tu możecie zobaczyć, jak to wygląda. Plus to jest gdzieś przekręcony gwint w plastiku. Nieważne. No niestety, te ekspresy tak wyglądają. To na bok do mycia, na później.
Zbierzmy, moja ulubiona czynność, śmieje się ze mnie Gosia. Co ty tak gładzisz ten stół? Tak, mam, co poradzę. Dwóch nie jest tak upierdolony stół Pozdrawiam tutaj. Gosia. Wiem, że oglądasz, bo oglądasz ze mną. Słuchajcie, mamy wywleczony cały ekspres. Tu jest wszystko ok. Tu jest nawet ok. Cybanty siedzą dobrze, ale ja cybanty w ekspresach Saeco przy przeglądzie zawsze wymieniam. Ten jest tak, tu jest jakiś osad. Pytanie, czy to grzałka, czy nie grzałka? Raczej nie. Raczej ten wężyk jest trochę za wysoko zapięty. Przyjrzyjcie się. Martwi mnie. Jedyne, co zwróciło moją uwagę, to, że tu, wokół tej, jak to nazwać, rureczki, niech będzie, jest taki osad wapienny. Prawdopodobnie ja obstawiam, bo ten wężyk jest bardzo wysoko zapięty, on nie jest, zresztą widać, że tu ktoś był, bo są poszarpane te wężyki. Natomiast te cybanty wymienimy, to jest w przeglądzie. Tu wygląda, że jest ok. Te cybanty, tych cybantów nie trzeba wymieniać, one tu są dobrze zaciśnięte. Te wymienimy dlatego, że są tu jakieś osady. Jeśli by grzałka była pęknięta, to ona będzie tu obrypana kamieniem, ale nie jest. Pompa, data, zobaczmy. Data będzie tu. 16 luty 2016, czyli ten ekspres ma około 6 lat. Elektronika, wszystko wygląda dobrze. Młynek już poluzowany. Jeszcze raz to powiem, żeby wybrzmiało. Tu w młynku nie ma krętu. Bardzo często jak ktoś sam rozbiera, to potem sugerując się tym otworem skręca ten młynek, a on tu musi pracować. On jest na sprężynie pod spodem, tu na gumowym uchwycie. No on wibruje. Gdyby on był tak sztywno, tak jak tutaj skręcony, no to cały ekspres te wibracje przejmuje. O, jest zaginiona śrubka, wkręt, który wpadł do środka. Więc, no co, wymieniamy te cybanty. Tu też wymienimy, bo jest bardzo lekko zapięty. Coś w tym jest na rzeczy, że że Saeco jakoś tak fabrycznie te cybanty moim zdaniem nie są do końca tak dociśnięte. Takie mam wrażenie. Nie tylko zresztą ja, tak jak rozmawiam gdzieś tam z kolegami z branży, to też tak twierdzą, więc szykuję sobie raz, dwa, trzy cybanty, rozcinamy te stare, plus tu wyczyścimy. Umyję też tą obudowę, żeby już sobie schła i działamy. Jestem, słuchajcie, jestem obecny, melduję się. Cybanciochy. Zaciskarka do cybantów, bardzo przydatne urządzenie. Można to takimi sążkami zaciskać. No ale jak jest do tego narzędzie, to używajmy narzędzia. Ale cążki nam się szczypce właściwie przydadzą, bo... A tak jeszcze melduję wykonanie zadania. Obudowa umyta. Wygląda zdecydowanie lepiej. Ale ona na razie na bok. I słuchajcie, strasznie dużo mówię, słuchajcie, wycinamy stare cybanty z grzałki. Lekko gibamy, ostrożnie. Może ja przekręcę ten cybant tu, żebyście coś widzieli. Ostrożnie, żeby nie złamać tej rurki wychodzącej z grzałki. Właśnie, tak nawiązując do komentarza, ktoś tam mi mówił, że kotkamieniacz, który ja polecam, jest niezalecany do grzałek, bo on jest niezalecany do aluminium. To jest amelium. Aluminiowa jest grzałka, ale te rurki, one w środku, tam jest element grzewczy, który tutaj jest podłączony. Natomiast ta rurka i rurki, przez które płynie woda, są ze stali nierdzewnej, więc to nie jest tak, że cała grzałka jest z aluminium. To tak wyjaśniając, krótko odpowiadając na komentarz, tniemy dziada. Tniemy dziada z wyczuciem, z przeczuciem, nie palce,
Gibamy, gibamy. One są bardzo łatwe do ściągnięcia, te cybanty, tak jak mówiłem wcześniej. No, Saeko ich nie dociska do końca. Jeszcze trochę go trzeba poluzować. No to gibamy dalej. O, coś nawet się przecięło. Byle nie palec, bo będzie czerwona rękawiczka. I próbujemy ten wężyk ściągnąć. Mówiłem to też na którymś filmie. Ten wężyk warto jest tak, ponieważ on jest tu sklejony, obruszyć, żeby go gibnąć. Jeszcze ten cybant trzyma. No to go jeszcze pomęczmy. O, tak też, o, jak widać zszedł do góry, więc wężyk też już nam zejdzie. O, mamy to. Tu jest ok. Drugi, uważając na przewód od czujnika temperatury. Ty pierunie, ty. Weno zejdź. Mamy to. Też wężyk ruszmy. I nie pomylcie potem wężyków. Kolejność ma tu znaczenie. Zresztą ciężko by było wam sięgnąć. Wstanę. Ok. Mój błąd. Mój błąd, który zobaczycie, co pokażę wam, na co nie zwróciłem uwagi i popsułem. Co prawda wiele się nie wydarzyło, ale mamy element do wymiany, o którym mówiłem, że go wymieniać nie będziemy. No to teraz już się nie muszę szczypać. Widzicie, nawet jak się to robi n-ty raz, to popełnia się czasami błędy, bo nie myli się ten, kto nic nie robi. I to jest bardzo dobre przysłowie. Wyłaź, chłopie. Ależ siedzi mocno. Dobra. Dobra. Weźmy sobie może, podważmy go. Czasami tak to ciężko schodzi, no cóż zrobić. Podważmy go do góry. O, ruszył się. Ruszył się. Wyszedł. Dobra. A co popsułem? Ano, ten trójnik jest na plastikowych końcówkach. I po prostu zawadziłem palcem i łamałem jedną z końcówek, więc siłą rzeczy od razu go wykręcamy. 2 wkręty, to jest przyłącze, trójnik, zaworek trójdrożny, nie tędy droga, jeśli jest otwarty zawór wody, a zamknięty ten elektrozawór, to idzie woda do kawy. Natomiast jeśli tędy jest przejście, to idzie woda do spieniania mleka lub do dyszy gorącej wody. Wkręcik mi tu wpadł, zaraz go wyciągnę. Dobra. Mamy to. I mamy też trójnik. Od razu wytnijmy stąd. Teraz już się nie musimy szczypać, bo i tak go połamałem. Mamy to. O, jakby on powinien mieć 2 uszu. Drugi jest tu. O, widzicie subtelną różnicę? Prawie to samo. Do kosza, czyli potrzebujemy 2 cybantów jeszcze. Bez komentarza. Ale fajna jest ta tablica, ale ma jedną wadę. Słabo się te rnienki trzymają. Dobra, słuchajcie. To jak już poszliśmy do końca, to wymieńmy wszystkie te cybanty. Wytnijmy też ten. O, ten poszedł jakoś gładko.
Wypnijmy wężyk. I tu wracamy jeszcze do jednego tematu. Z cybantem sobie zostawię ten wężyk, w ogóle położę go sobie tu, żeby pamiętać, że to był od elektrozaworu pary. Z tego wężyka oba cybanty do ściągnięcia. Ta gumka jest ważna, bo ona służy temu, żeby nie dotykał wężyk grzałki, się od niej nie przygrzał. Dlaczego nie chcesz zejść? Dobra, ściągnijmy ją całkiem. Ściągnijmy stary cybant. Kurna. A, no tak, no nie chcę zejść, bo w środku jest złamany wężyk. Niezłamany wężyk. Dobra. Już to chyba pokazywałem raz, ale pokażę jeszcze raz. Musimy wycisnąć ze środka tą złamaną końcówkę, żeby tam żaden plastik nie został, bo jak wpadnie do grzałki, to przyblokuje przepływ. No nie może być plastików. Ja go tak tu wyciskam. Ten wężyk wygląda źle, ale słuchajcie, to jest tylko oplot materiału, który jest poszarpany, bo tak jak mówię, już ktoś na bank był w tym ekspresie, no bo wkręcił chociażby wkręty nie tam, gdzie trzeba. Mamy brakujący element. Do kosza. I słuchajcie, tak, ta guma na wężyk. Dobra. Tu wszystko wygląda dobrze. Te elektrozawory, jeśli nie widać tu żadnych wycieków, jakichś wykwitów, a na nim nie widać, je jest słabo trochę rozkręcać. Może ja tylko zdejmę cewkę, to wam pokażę, dlaczego one lubią pękać, bo to nie tak jak w DeLonghi, tam widzieliście na filmach, że sobie odkręcamy dwa wkręty mocujące, taki kołnierz trzymający ten elektrozawór w całości, tylko, już wam pokazuję, tu jeszcze jest taka blaszka, o. Jak zdejmiecie cewkę, od niego się odkręca tą głowicę srebrną. To jest łapane klejem do gwintów. Potrafi, i to tak dosyć często nawet, przy odkręcaniu albo potem przy wkręcaniu on gdzieś tu pęknąć na tej złotej części, w złotym kolorze. I więc jeśli tu wszystko wygląda dobrze, bo tak samo ta strona i ta strona jest wkręcana na klej do gwintów, to jeśli nie będzie nam potem przy testach przepuszczał tutaj, podczas parzenia kawy na przykład nie będzie tu kapało, to lepiej go nie rozkręcać, bo jest ryzyko, że pęknie. A ten elektrozawór, słuchajcie, z tego co pamiętam, to jest 250-350 zł, strasznie drogie są. Nie wiem, z czego to wynika, pewnie z tego, że on jest z jakiegoś wytrzymałego metalu. Więc zakładam cewkę z powrotem i tak jak mówiłem, jeśli tu nic się nie dzieje, to na siłę nie ruszajmy, nie róbmy dobrze na siłę nikomu, bo możemy narobić kosztów i to w tym przypadku znacznych. No bo to chyba netto nawet kwoty wam podaje, więc trzeba na to uważać. Nadgorliwość też czasami nie jest potrzebna, a my go i tak będziemy ten ekspres odkamieniać, co zresztą dojdziemy do tego. Słuchajcie, trójnik wymieniam. Te dwie uszczelki tutaj na razie zostawiam, a już wam mówię dlaczego, bo będziemy wymieniać prawdopodobnie zawór wody, albo przynajmniej go czyścić, wtedy je wymienię, bo mam do nich dostęp też z drugiej strony, więc generalnie oba wężyki to nakładam, zresztą zobaczycie to za chwilę w przyspieszeniu. Jak zaciskamy każdy, łapiemy za tą wypukłą głowę na cybancie. Pozycjonujemy sobie i do oporu, ile siły w łapach. I tak to robimy z każdym kolejnym.
złom na bok. Wszystkie cybanty pospinane, zawór przykręcony, tu spięte, tu spięte, tu spięte. Obudowa umyta. Tu wszystko sprawdzone. Wężyki czyste, o dziwo. No to co, słuchajcie, składamy to w całość. Czyli porządek. Zabieramy sprzęty. Nie będziemy tego skręcać, bo teraz pójdziemy w proces odkamieniania tego ekspresu miksturą mocną, magiczną, jak ja to ją nazywam. Tylko musi tu zapanować trochę porządku w tym chaosie. Słuchajcie, wkładamy to tak jak leci, jeszcze tylko ta rurka. Ona sobie tu idzie. Wkładamy tak jak leci. W tej pozycji jeszcze tego nie robiłem, ale dobra. To musi bardzo równo wejść, żeby ten element nam doszedł. I tutaj to jest na czuja. Kłania się doświadczenie. Ja sobie wstanę, słuchajcie, bo tu przewód, żeby nam się nie zaczepił. Coś jeszcze weszło krzywo. Tu musi się wszystko zgodzić. O, jak widzicie, pięknie się zeszło. Tej osłony też nie musimy przykręcać. Zaworu na razie nie ruszam. Odkamienimy go. Zobaczymy, co się wydarzy podczas odkamieniania. Ta grzałka, którą pokazywałem wcześniej, jak była zdjęta obudowa, też nam pokaże, bo po odkamienieniu znowu wyjmę ten ekspres z ekspresu i zobaczymy, czy nie ma żadnych wycieków. Więc teraz bez ekranu nam to nie zadziała, nie ma opcji. Więc wpinamy wtyczkę tu. Tu jest taka guma, która ma osłaniać od oparów ekran i elektronikę pod ekranem. Wpinamy z wyczuciem, tu nic nie rozwalić. Sprawdzamy, czy dobrze weszło, bo miałem taki przypadek kiedyś, że no gdzieś w pośpiechu nie dopchnąłem tego i klientowi po 2 kawach, z racji tego, że ekspres wibruje, zgasł ekran. Mówię, kurczę, co się stało? Okazało się, że po prostu wibrowało i ta wtyczka się wypięła, niedociągnięta. No więc tak, żeby włożyć ekran, nie ta kolejność, wróć, powtóra, poprawnie. Wpinamy czujnik wody, wpinamy wężyk, tu, nie tu, tu. W tej chwili na razie nie będę nic tu zaplatał, to ma tylko zadziałać. Oczywiście zwracam uwagę, żeby tego przewodu tu nie przyciąć. Więc go gdzieś tam dajmy do tyłu, na razie nie będziemy go układać. I to samo tu z przodu, to ma sobie iść tędy. Ale my na razie to po prostu wyciągnijmy, to jest przymiarka. Wkładamy to wszystko, składamy, tak żeby się tylko jako zeszło. No to możemy przepleść w sumie tędy, będzie tutaj lepiej pasować. Wylewkę też będziemy ściągać, ale to też po odkamienieniu. I tak tam będziemy jeszcze zaglądać. Kolejność dowolna, mogliśmy tą wylewkę zrobić od razu, ale ja mam akurat no taki tryb, nie inny. Czyli teraz, jak już mamy założoną górę, to wpinamy ekran. Nie tędy. Ja wam pokażę, jak ja to robię. Oczywiście robię to źle. On ma iść tak, czyli... O, może tak wam pokażę. Wiem, że go paluchuję. Będziemy go czyścić przed zmontowaniem. Bez przesady. Na razie jakby doprowadzamy ekspres do porządku. A potem będziemy wizualnie go doprowadzać do porządku. Słuchajcie, tu mamy wszystko. Zaparzacz na miejsce. Aha, no zaparzacza nie włożymy, bo był wyrwany. Musimy poczekać, aż ustawi się napęd. To za chwilę. Ekran mamy. On tutaj w miarę, wiadomo, giba się, ale nie wypadnie stąd. To mamy. Wylewka mamy. Zaparzacz wejdzie po włączeniu. Tacka. Ważna rzecz, do odkamieniania zawsze wyciągajcie filtr. Nie odkamieniajcie z filtrem, bo to zło straszne. Słuchajcie, ja nalewam Czubato, odkamieniacza mocnego, o tym już też wspominałem na którymś z filmów, bo przy okazji wyczyści mi się zbiornik, poza tym to ma się
odkamienić porządnie, wychwycić błędy, wychwycić słabe elementy. Wszystko złożone do serwisowej zabawy, do odkamieniania. Tutaj robimy blokadę. Coś mi tam strzela. Wkładam bardzo ostrożnie, żeby nie nalać do młynka odkamieniacz. I chcę wam pokazać, jak się ustawia ten napęd sam, bo on się po włożeniu tacki, po włożeniu wszystkiego, mimo że nie ma zaparzacza, powinien przynajmniej sam, patrzcie tu, sam się uruchomić. Jeszcze pytanie, co się pojawiło na ekranie? Nic się nie pojawiło na ekranie. Dobra. O! Widzicie? On się teraz ustawił, jeszcze się ustawia, dobra, złapał sobie pozycję neutralną. Zaparzacz, tak jak wspominałem, ustawiony na pozycję neutral, te dwa znaczniki. Na razie nie wkładam tej dolnej tacki na potrzeby odkamieniania, nie ma to takiej potrzeby. Odwracam. Jeszcze raz blokada, widzicie, wypadła. Więc może ja użyję cieńszego śrubkowkręta. Też uważajcie, jak to wkładacie, żeby nie włożyć tu do komory zaparzania. Brak zaparzacza, czyli go nie dosunąłem. No dobra. To jeszcze raz. Ten element przy wkładaniu zaparzacza, ten musi iść do góry. Wtedy jest dużo prościej włożyć. Sprawdzamy. To jest ważne właśnie, żeby źle nie włożyć zaparzacza. Jak wskoczy, nie trzymając tego przycisku, sprawdźcie, czy on wskoczył. Tu się trzyma. On tak chodzi, on nie jest tutaj na sztywno. Natomiast nie chce wyjść, dopóki nie wciśniemy tego z opisem push. Ekspres ruszył, zaparzacz pracuje. Nogach w statyw, kopa. Słuchajcie, niech on się uruchomi. Niech on się uruchomi. Jest moc. Nie poszło mu za dobrze. Wykrył, że nie płynie woda, no ale w rurkach nie ma wody, więc on mógł się zapowietrzyć. Pewnie zaraz wyskoczy nam komunikat. Właśnie, napełnianie. Tylko on napełnia się, już nie pamiętam, czy w tacę, czy tutaj wylewką. Więc jak tylko znajdę moją rureczkę. No takie są uroki niestety, jak się nie chce wkładać boczku, no ale chciałem wam pokazać, jak to pracuje. Ten komunikat, ta taka kropelka w kółko, oznacza, że ekspres chce się napełniać. Wciskamy OK, czyli przycisk tutaj. On nam każe włożyć końcówkę gorącej wody, ale ja jej nie mam tu pod ręką. Poradzimy sobie tak. Czujnika tutaj nie ma. Uważamy na eksplozję wody. Odkamieniacz w oczach to sama przyjemność, wierzcie mi. No i teraz już słyszymy, że coś się bardziej dzieje, chociaż ja wody nadal nie widzę, ale on się teraz napełnia. Dajmy mu szansę. Gdzie się woda podziała, nie wiem. Zróbmy odkamienianie, odwapnianie, jak zwał, tak zwał. Być może, że się napełniał, być może, że ten zawór wody jest zapchany, ale no, puśćmy odkamienianie, to nam pokaże wszystkie pozostałe bolączki. Czy on ma w menu odkamienianie? Już sprawdzam. Tak. Wybieramy Start and Clean, Start Calc Clean, OK. Uważamy już tym razem na chlapnięcie. On w tej chwili pokazuje, żeby włożyć karawkę, wysunąć jej taki język do spieniania, ale tak jak mówię, w tym ekspresie nie ma czujników, za chwilę tu będzie OK. My mamy to za pomocą wężyka rozwiązane. Wduś play, wlej odkamieniacz, mamy wlany i ekspres się odkamienia. Ten proces trochę trwa, także wracamy, jak się odkamieni. Słuchajcie, jak widzicie na załączonym obrazku, ekspres odkamieniony, czyli OK.
On się teraz jeszcze wypłucze. Więc dajmy mu chwilę, nagrzewanie. Wszystko podczas odkamieniania szło zgodnie z planem, żadne wycieki się nie pojawiły. Tu pod spodem będzie trochę mokro, bo to ja rozlałem, ale na razie jest wszystko ok. Męczy się przez zaparzacz, ale do zaparzacza zaraz przejdziemy. Pytało wiele osób z Was, jak wyczyścić, jak dbać o zaparzacz. Saeco popularny model, więc zaraz to pokażę. Jak widzicie, płucze się. Przy okazji, zanim jeszcze zajrzymy do środka, to sprawdźmy, czy działa młynek, bo tego nie zrobiłem i to był duży błąd, bo młynek jest bardzo drogi i często to powoduje, że klient rezygnuje z naprawy. No, żeby Was nie skłamać, kompletny nowy młynek to jest w tej chwili chyba albo 550, albo 600 zł. 600. 50 zł wymiana, więc wymiana tutaj to jest, no bo to jest dosyć prosta rzecz. To też Wam kiedyś pokażę. Będę może robił takie w przyszłości filmy z takich prostych rzeczy, które jakby nie są materiałem na dłuższy film, jakieś shorty albo coś takiego. Pomyślę nad tym. Wracając, nie mamy filtra Aqua Clean. Urwij wyświetlacz. Zróbmy jakąś kawę. Młynek działa. Ja słyszę, że on mieli ok, także pozwólmy mu tą kawę już zrobić. I jak tylko ją zrobi, wyłączamy i rozbieramy. Wygląda na to, że wszystko jest ok. Także tak wygląda. Tytuł tego filmu pewnie będzie jak wygląda przegląd ekspresu. Kawa się leje, tak jak mówiłem, wylewkę będziemy zaraz czyścić, bo widać, że z nią jest coś nie tak. Ok, żeby nie przedłużać, przerywamy robienie kawy. Dajmy zaparzaczowi zaparkować, właśnie to jest ten moment. Widzicie, wraca, jeszcze nie wrócił. Teraz możemy nawet wypiąć z prądu, chociaż powinno się go wyłączać z przycisku, no ale w warunkach serwisowych możemy to olać. Na bok. Teraz wszędzie jest pełno wody, więc to wszystko musimy poodstawiać. Jak wyglądają fusy, tak na pierwszy strzał? Całkiem sensownie. Młynek wygląda na to, że jest w miarę wyregulowany. Wężyk wyciągamy. No proszę Cię, wyjdź. Jeźdź go tu na tyły. Zaparzacz. Na bok. Do niego wrócimy. Woda. Z daleka. Mamy to, mamy to, mamy to. No to co, słuchajcie. Ja tą kawę tutaj resztkę jeszcze wyciągnę, bo ją porozsypuję. Szybki strzał z wichury. Co by Wam do uszu nie hałasować. No i powtarzamy czynności. Przewód wyciągamy, bo bez wyciągnięcia przewodu nie wyjmiemy ekspresu z ekspresu. Gdzieś tu. Ręce do jakiegoś metalowego przedmiotu. Pamiętajcie, jak dotykacie elektroniki, żebyście nie byli elektrozezowani, jak to dzieci mówią, nie elektryzezuje. Czy to jakaś reklama była? Coś takiego. Ekran z daleka, niech nam nie upadnie, nic na niego nie spadnie. Przewód do środka, zbiornik wody wyjęty. Powtarzamy czynności. Już Wam tu nie będę teraz przekręcał, czyli czujnik, wężyk, na bok i słuchajcie, wyciągamy. I czy my tu coś złego widzimy? Na grzałkę uważajcie, jest gorąca. Tu wszędzie sucho, tu sucho. Ten element, który moje delikatne łapy ułamały, sucho. Nie dotykajcie grzałki, jest gorąca. Tu nie ma wycieku. Tu co się martwiłem, sucho. I tu ważne spojrzeć, czy nie ma wody, sucho. Czyli wszystko jest ok. Wylewka, żebym nie zapomniał. Wylewka, słuchajcie. Ten wkręt musieliśmy odkręcić, żeby wyjąć ekspres z ekspresu, tak to będę nazywał. Zostaje nam jeszcze jeden, tylko przydałaby się wkrętarka. Tu przymocowana jest wylewka. W momencie, kiedy odkręcimy ten wkręt, bzyku, bzyku.
Nie róbcie tego nad spodniami, zaraz wam pokażę dlaczego. Bo z tego się będzie lało, o, widzicie? Ponieważ jest zapchana. Dwie spinki tu i tu, z drugiej strony analogicznie, podważamy. Podważamy, trochę odciągamy, druga strona, jeszcze tu. No i sami spójrzcie, nie ma może tragedii, ale nie wiem, czy to widzicie, ten prześwit tu jest, tu zaraz będzie. O, najlepiej to demonstrować dla was w taki sposób, że, bo to tak w kamerze pewnie nie wygląda źle, ale na tyle, na ile mogę tam włożyć palca, jeszcze tu wciśniemy śrubokrętem. I tego tam jest pełno, takiego syfu. I to jest jakby wada konstrukcyjna tego, bo to się we wszystkich tych ekspresach, rzuć o ziemię, we wszystkich tych ekspresach to się dzieje. O, widzicie? Takie tam są historie. W nowszych modelach już tu nie ma tej komory, bo tu się po prostu tędy płynie kawa, a ona się wlewa do tego. Po prostu się tu wlewa i przelewa się tędy. W nowszych ekspresach, nie powiem wam w których modelach, bo nie pamiętam, po prostu idzie od razu do tej wylewki wężyk ten silikonowy. Silikon nie klei się aż tak bardzo jak plastik. Dobra, to do mycia za chwilę. Chcę trochę przyspieszyć, bo będzie strasznie długi ten film. Zaparzacz, słuchajcie. W dół. Prawy w dół, lewy w górę przycisk. Zaraz będzie, może włóżmy od razu, będzie więcej miejsca. Czyli tu mamy wszystko ok. Super. Komisyjnie, jak mawia Spox. Kanał Wielki Elektronik, pozdrawiam Szymon. Wszystko weszło. Na bok, nie za daleko, żeby nie spadło. Zaparzacz, słuchajcie. W miarę wam to sprawnie pokażę. Kiedyś, tak jak już wspominałem pewnie poprzednio, zrobię o samych zaparzaczach film. Nie rozbierajcie go kompletnie, nie myjcie go w zmywarce. On ma wszędzie tutaj smar. Zmywarka potrafi go uszkodzić. Nie ma sensu go tu całego rozkręcać na kawałki bez przesady. Wtedy taki przegląd zaparzacza trwałby godzinę. No słuchajcie, to też trzeba zawsze pogodzić. To jest dosyć ważne dla osób, które jakby nie wiedzą, jak wygląda praca serwisowa. Wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Jeśli będziecie pracowali z ekspresem 8 godzin, no to jaka musiałaby być cena, żeby utrzymać lokal, żeby utrzymać firmę, żeby utrzymać pracowników, żeby utrzymać ZUS, zapłacić ZUSy, podatki. No, pewne rzeczy się robi dokładnie, ale też bez perwersji, nazwijmy to, bo no, koszty byłyby olbrzymie, więc musicie znaleźć złoty środek pomiędzy ceną dla klienta, pomiędzy czasem, jaki musicie na to poświęcić. Natomiast u mnie przynajmniej w mojej pracy nie ma miejsca na kompromisy pod tytułem zrobię coś na odpierdziel, żeby nie powiedzieć dosadniej. Ma to być zrobione dobrze, ja muszę mieć pewność, że klient będzie zadowolony. Cały zaparzacz jesteście w stanie umyć odpowiednią chemią, nie za ostrą, bez jego rozbierania, natomiast jedną rzecz musimy rozebrać i to jest bardzo ważne. Możecie to sobie zrobić w domu, tylko na pewne rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Ja to normalnie robię wkrętarką, ale nie róbcie tego wkrętarką, bo można parę rzeczy popsuć. Ja też zrobię to tak, jak się robić powinno. Tu mamy głowicę. Zapamiętajcie, że ona jest skierowana w tą samą stronę, co sprzęgło. Bo jak przykręcicie odwrotnie, to nie będzie kawa leciała. Odkręcamy te dwa wkręty. One są dosyć długie. Już idzie lekko, więc można sobie przyspieszyć palcami. No tak jak mówię, ja to robię wkrętarką, ale jak ma być pokazane, jak sobie możecie to zrobić sami, no to robimy tak, jak trzeba. Będzie wam też potrzebny cienki, płaski śrubokręt. Teraz tak, to zdejmujcie delikatnie, tam w środku jest sprężyna. Ok. O, i tu mi ładnie wypadło. W nowszych modelach tu jest na tej sprężynce taki tłoczek. On też wypada, żeby wam nie zginął, bo to jest ważne. W starszych modelach, no nie takich starych, ale starszych, jest taka kuleczka. Nie wiem, widać pewnie. Ona mi się tu buja na ręku. O, tu ją położę. Ona po pierwsze się odbija, po drugie ta jest trochę brudna, ale normalnie jest przezroczysta. Jak wam ucieknie, to nie są jakieś duże pieniądze, no ale
trzeba to zamawiać, tak? Więc nie zgubcie kuleczki, ja ją sobie tu do śrubek wrzucę. I teraz jak wyjąć tą głowicę? Tu ona ma takie, ciężko mi to wam pokazać, może widać, taki stożek tu widać, tu z obu stron. To jest wciskane. To jest taki sprężynujący plastik. Można to zrobić palcem, czyli wciskamy, dotykamy, ale ja robię to śrubokrętem, bo pamiętam jak zaczynałem naprawiać ekspresy, ile mi to zajmowało. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, wszystkie musimy podważyć, żeby nam ta głowica poszła w dół. Czyli nie mam jak wam tego pokazać, ale jak będziecie mieli w ręku zaparzacz, to zrozumiecie o co chodzi. Ja to potrafiłem kiedyś 5 minut ściągać. A teraz, żeby nie było, że znowu będę 5 minut ściągał. Spojrzeć, podważyć. Jeszcze gdzieś trzyma? Tu trzyma. Dobra. Zaparzacz musi być w pozycji neutralnej, żebyście to wyjęli, bo inaczej wam się zablokuje. Tu mamy i tu mamy i wychodzi nam głowica. Ta uszczelka zawsze do wymiany, no chyba że jest nowa, ale ta nie jest, jak widzicie. Sprężynkę też odłóżmy w odpowiednie miejsce. Ten zawór kulowy służy temu, że ciśnienie się buduje i w którymś momencie ta sprężynka z tą kulką ugina się, otwiera się przepływ wody i ten taki pierwszy strzał w kawę jest takie puch. I o to chodzi. Wtedy kawa się lepiej parzy. Sitko, w niektórych jest krzyżak, starszych tutaj jest Torx. I to sitko możecie sobie sami wyczyścić i polecam raz na jakiś czas to zrobić. No tylko musicie rozebrać zaparzacz do tego stopnia. Wkręcik mały na miejsce. Tu jest wyjątkowo czyste. Czasami jest tak czarne, że już prawie woda przez nie nie płynie. Czasami się zaklei całkowicie i nie robi kawy. To wszystko do mycia, to do mycia, to do mycia. Zaparzacz w tej chwili tu możecie sobie wcisnąć, wtedy on zaczyna nam tu pracować na wszystkie strony. Tylko pamiętajcie przed włożeniem ten element do oporu, tak żeby te strzałki się zgadzały. Idę to wszystko i to jest do tego momentu już dalej nie rozbieramy. Można wymienić sprzęgiełko, jeśli jest bardzo złachane. To widzieliście na samym początku, bo wykręcałem. Ale to też wszystko trzeba dopytać klienta, bo to też jest koszt. Summa summarum, 5 rzeczy po 25 zł, to jest 125 zł. Nie wiem akurat czemu tyle mi wyszło. Idę to wszystko umyć, no i widzimy się za chwilę. Umyte, wypucowane. Oczywiście tu też nie popadajcie w jakieś perwersje. Ma nie być złogów kawy, ale to, no, to nie jest nowe. To nie będzie wyglądać jak nowe. To wszystko umyte, jeszcze mokre. Wypuszczone. Wypucowane. Zero osadów. Pamiętajcie, nie traktujcie tych plastików jakimś... Ja to myję szczoteczką i to najlepiej jest mieć szczoteczką niczym, co je pokaleczy, bo jak pokaleczycie ten plastik, to on będzie jeszcze bardziej podatny na przyklejanie się kawy, a nie o to nam chodzi. Analogicznie spinamy, sprawdzamy, czy wszystkie zatrzaski pykły, a pykły. Teraz tak, nowy o-ring na głowicę. Trochę maziadła. Wazelina, coś co jest dopuszczone do żywności, żebyście się nie truli. I teraz tak, wspomniana sprężynka, kulka. Ja też jak wielki elektronik mam do czynienia z kulkami, tylko że ja z jedną. Jak patrzyłem, jak on kiedyś, Szymon Rebalink robił chyba jakieś karty graficznej, to szapoba. Układanie ręcznie 10 miliardów kulek. Kulka do środka, do dziury. Sprężynka węższą, bo ona jest taka stożkowa, węższą stroną do dołu. I teraz tak jak wspominałem, w tą stronę, gdzie jest sprzęgiełko, czy też można się sugerować tym jęzorem, który wciska switch, w tą stronę musi iść ta końcówka, czyli tak. Więc przymierzcie sobie, bo ona pasuje do tej głowicy tylko w jedną stronę. O, właśnie ja przymierzyłem dobrze, ale zobaczcie, jak przymierzycie odwrotnie, to tu się nie zgrają wam te miejsca na wkręty, więc przymierzcie, ale jeszcze nie przykręcajcie, bo nie włożycie głowicy. I teraz, skoro jest ok, jak widać, pasują otwory, czyli to ma iść tak. I teraz sobie przykładacie w dobrą stronę,
Zdejmujemy delikatnie. Zatkajcie sobie palcem, żeby wam nie wyskoczyła ta kulka i ta sprężynka. Wkładamy od dołu i do góry aż pyknie. O, sprawdzamy, czy siedzi. Nakładamy wkręty od głowicy. Tu też nie pomylcie, bo macie dwa długie wkręty, które wejdą tutaj, jak założymy czapkę ekspresowi, ale do głowicy są dłuższe, więc wybieracie dwa te najdłuższe z kompletu wkrętów, jakie macie. O, nawet widzicie, wziąłem zły. Nie, wziąłem dwa dobre. Jeszcze się upewnię. O, a tu jest dobry numer, bo akurat w tym ekspresie są takie same. No więc bierzecie dwa wkręty, to cały czas trzymajcie, bo ta sprężyna to wypchnie, jak widzieliście. Wkręcamy. No i co, słuchajcie, jeszcze został nam zawór wody, a jak patrzę, jak on wygląda, to w międzyczasie napisałem do klienta i nie będziemy tego zaworu regenerować. Dobra, już tutaj sobie cofnijmy. Nie będziemy tego regenerować, bo ja napisałem opcjonalnie klientowi. Nie będziemy go regenerować. W dół trochę. Lecimy z wymianą, więc nie jest to jakiś wielki koszt. Coś tam chyba ten zawór kosztuje niecałą stówkę. Chyba netto niecałą stówkę, jakoś tak. Robimy już to kompleksowo. Nie miałem tego nie przykręcać wkrętarką. Nie przykręcajcie wkrętarką, ja mam wyczucie już. O, nawet tu nie dokręciłem trochę. Bo jak nawet w porę zatrzymacie wkrętarkę, ona ma jakąś bezwładność, a jak was za mocno dokręcicie ten wkręt, to wam pęknie tu plastik. Pół biedy, jak wam pęknie tej końcówki górnej. Gorzej, jak wam pęknie w zaparzaczu. Tak to wygląda. To mamy. Co jeszcze ważne w zaparzaczu, zawsze po takim pucowaniu, pokażę wam, gdzie smarować. Można to robić patyczkiem i smarem specjalnym, można to robić wazeliną, ale ja używam tego, tylko zawsze zamieszać i tak. Trochę tu, w tą szczelinkę. Nie przesadzajcie ze smarem, czasami widzę te zaparzacze napaćkane. Za dużo to też niezdrowo, bo do smaru przykleja się kawa, a tutaj leci to miejsce prosto z młynka, ona jednak pyli. Druga rzecz, w te miejsca, wszystkie ruchome miejsca należy nasmarować, czyli trochę tu, to jest dopuszczony do żywności, więc nie przejmujcie się. O-ring mamy nasmarowany. I teraz tak, tu z przodu, te dwa miejsca, trochę tu. Nadmiar można dziabnąć ręcznikiem, bo tu mi się trochę za bardzo psiknęło. CX jest fajny, 80, tylko to jest silikon spray do tworzyw sztucznych z certyfikatem NSF bodajże to jest. I jeszcze dwa ważne miejsca. Tu są takie prowadnice po bokach. W nie trzeba tutaj pyknąć trochę, też bez przesady. Raz, dwa. Tak wygląda regeneracja, czyszczenie zaparzacza. Sprzęgiełka nie wymieniamy, bo jest w całkiem dobrym stanie. Nie generujemy dodatkowych kosztów. To możecie też sobie sami wymienić, tak jak mówiłem. Przez ten otwór wykręcacie ten wkręt tam w środku. Tu jest jeszcze ważne, on jest na takim haczyku. Nie wiem, czy go widzicie. To jeżeli wam nie chce wyjść tak luźno, to trzeba ten haczyk tu podważyć lekko śrubokrętem do góry i pyk wychodzi. Dobra. Nie zrobiliśmy jednej ważnej rzeczy. Nie wkręciliśmy sitka. Więc ja sobie, bo oczywiście się zamyśliłem, muszę wyjąć z powrotem tą głowicę, bo tu jest niewygodnie. Można podejść kątowym kluczem, ale po co się męczyć? Wyjąć tą głowicę, wkręcić to sitko, które jak widzicie jest czyściutkie. Składam cały ten ekspres w całość. Wymiana zaworu. Słuchajcie, żadna filozofia. Wyciągacie stary. Odsłoń ludziom, człowieku. Dwa wkręty, jeden, drugi, dwa pozostałe otwory to są takie prowadnice. Wyciągacie stary, te dwie uszczelki, które pokazywałem wcześniej. Jak wymienialiśmy ten krzyżak, który mi się złamał, to są te dwie uszczelki. Wyjmijmy go, będzie lepiej widać. To są te dwie uszczelki, one przychodzą w komplecie. To jest kompletny nowy zawór wody, czyli tu już nie przedłużając, bo pewnie ten film już sporo trwa, to wyciągamy, to wkładamy, dokręcamy dwa wkręty, nie wkrętarką, bo jak to gniazdo tam przekręcicie, to się nie będzie trzymać, będzie lipa. Naprawa udana, naprawa zakończona.
Patryk pewnie wam przyspieszy, zobaczycie jak to składam. Mycie, widzimy się na podsumowaniu. Ekspres złożony, wszystkie rzeczy, które widzieliście, gadżety powymieniane. Tutaj pewnie zwrócicie uwagę. Ja nie będę tego zdzierał, bo uszkodzę. Klient coś tu pewnie miał przyklejone, jakąś informację, to samo tu. Nie klejcie takich taśm, one się, takich na przykład pakowych, nie klejcie tym ekspresów. One się wulkanizują z tym ekspresem, potem to jest ciężko zedrzeć. My tego nie ściągamy. My tego nie ściągamy, bo to zajmuje kupę czasu. Nie mówimy kupę. No i trzeba było za to zapłacić. A my nie mamy na to czasu, więc nie klejcie sobie takich rzeczy. O, widzicie, teraz trochę rozmiękło, to jeszcze złazi. Nieważne, do rzeczy. Widzieliście, jak wygląda przegląd serwisowy ekspresu. Komplet cybantów wymieniony, zawór wody wymieniony po konsultacji z klientem. Uszczelniacze, tutaj wszystko jest na cybantach, natomiast uszczelka głowicy, tu możecie spojrzeć, zaparzacz, wszystko wyczyszczone, wymyte, wysmarowane, przetestowane, młynka nie trzeba było regulować, był idealnie ustawiony i działa. Tak to wygląda. Widzieliście wiele rzeczy w przyspieszeniu, ale mam nadzieję, że ten film pokazuje, że trochę to trwa. Trochę to trwa, nie jest to takie hop-siup, nie jest to tak, jak niektórzy mówią, że o, pół godziny odkamienił ekspres i bierze za to pieniądze. Tak wygląda nasza praca. Pewnie będą jeszcze odcinki z przeglądami innych ekspresów, bo to się robi różnie. Natomiast jeszcze o czym nie chcę zapomnieć, pamiętajcie, że na przykład Saeco Lyryka, może Patryk wam tu wrzuci, wrzucimy tu z Patrykiem pewnie jakieś przebitki. Saeco Lyryka, Saeco Incanto, czyli taki. Philips ma bardzo podobny model. W Saeco Lyryka jest dużo prościej, bo nie ma tego panelu. One analogicznie są zbudowane w środku, różnią się właśnie takimi bajerami, że tu jest ten piękny ekran. W Saeco Lyryce macie tu płasko, rozbiera się je dokładnie tak samo robi się przegląd, jest mniej roboty z tymi ozdobnikami. Czy jeszcze jakiś ekspres przychodzi mi do głowy? Saeco Minuto bodajże też podobnie się robi. Pico Baristo. Tak to wygląda.
Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy grupę na Facebooku, nazywa się Coffee Doctor, link jest w opisie. Zapraszam wszystkich, możecie tam zadawać pytania, dyskutujemy tam. Dopiero zaczynamy oczywiście, ale dyskusja o ekspresach, o kawie i nie tylko. Także zapraszam na grupę na Facebooku. Tam też znajdziecie post z kawą. Jest wystawiona na OLX-ie, możecie też do mnie pisać na Messengerze o tą kawę, jak Wam wygodnie. Na OLX-ie jest z przesyłką, jak chcecie więcej niż jedną sztukę, to po prostu do mnie się odzywajcie. Dajemy na nią fakturę, dajemy na nią paragon, wszystko na legalu, tu się wszystko normalnie odbywa, to jest legalnie działająca firma, także zapraszam. Opis kawy też jest na grupie, opis kawy jest na naszej stronie www.coffeedoctor.pl. Nie przedłużam, bo tak i tak pewnie wyszło długo. Mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do łapki w górę, łapki w dół, do subskrypcji. 70% nadal z Was ogląda, a nie subskrybuje, także będzie mi niezmiernie miło. Trzymajcie się, smacznej kawy. Cześć!